wszystko kosztuje nasze dane osobowe oczywiście. Dokładnie. Kosztuje dane najczęściej behawioralne. I jest wymaganie takie, że my powinniśmy to wiedzieć. Teraz skąd? No przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że my jako dorośli nie dostaliśmy zezwolenia na zaprzestanie edukacji. Wszystko w całej tematyce ochrony danych osobowych to jest wiele osób robi karygodne błędy pod kątem. Dzisiejsze dzieci bardzo łatwo ogarniają, jak użyć sztuczną inteligencję, na przykład do wygenerowania sztucznego filmu deepfake'a, czy o zgroza dużo gorszych rzeczy. Natomiast nie potrafią zrobić. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się w kolejnym odcinku z cyklu Better Safe Than Sorry. Jest to cykl spotkań z ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa informacji. Ja nazywam się Marcin Gacki, ze mną dzisiaj w studiu jest Mariusz. Witam serdecznie, nazywam się Mariusz Stasiak-Werstasek, zawodowo zajmuję się tematyką ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Jestem również dyrektorem projektu Cyfrowy Scout w ramach ISA Polska. W dzisiejszym odcinku, z racji tego, że jesteśmy w okresie Międzynarodowego Dnia Dziecka, chcielibyśmy porozmawiać na temat bezpieczeństwa dzieci, ale i nie tylko, bo bezpieczne dziecko to również świadomy rodzic, a patrząc od strony organizacji, świadomy pracownik. Tutaj wspomniałeś o cyfrowym skaucie i od razu chciałbym na sam początek wysnuć taką tezę. To, co nie ukrywam, też widziałem na stronach cyfrowego skauta. Dlaczego zostawiamy dzieci same w internecie, skoro nie puścilibyśmy ich wieczorem na ciemną ulicę? No, ciekawe to jest właśnie porównanie z uwagi na to, że uważamy, że dzieci to sobie w tym internecie poradzą. Zauważmy, jak mamy takie małe dziecko w wieku powiedzmy 3-2 lat i idziemy z nim pierwszy raz do piaskownicy. Czy wieszamy klucze na szyję i mówimy idź samo? Raczej nie. Zaprowadzimy za rękę, pokażemy jak się bawić piaskiem, jak zrobić babkę z piasku i jak bawić się z innymi dziećmi. Natomiast patrzymy, jak dzieci wchodzą w świat internetu, tej zabawy cyfrowej, no to tu się okazuje, że rodzic daje ten telefon, tablet, pokazuje grę i mówi graj. I na tym kontrola się kończy. No właśnie, czy to nie jest tak, że chcemy sobie kupić troszeczkę czasu od tego dziecka, żeby uważamy, że ono tam jest bezpieczne, dajemy jemu taką wolną wolę, ono sobie gra. Niestety tak jest. Wiadomo, jako rodzice jesteśmy też zapracowani, zabiegani, chcemy troszeczkę czasu dla siebie, troszeczkę odpocząć. Natomiast to jest takie błędne koło, ponieważ wsadzając to dziecko w zbyt młodym wieku do tego telefonu, do tego tabletu, de facto budujemy w nim przebodźcowanie i ono później wymaga dużo więcej atencji niż takie dziecko, które dostało na przykład ten tablet w wieku 10 lat zamiast w wieku 3 lat. A więc tutaj możemy złudnie podejść do tematu, myśląc, że fajnie kupiliśmy sobie tą godzinę, kiedy to dziecko ogląda jakąś bajkę czy gra w grę. A problem jest też taki, że te dzieci bardzo szybko ogarniają, do czego te urządzenia służą. No i właśnie, tutaj jest pytanie o tą edukację. Jak edukować te dzieci, skoro wiemy, że ono sobie radzi w grze, ono sobie poradzi w szukaniu informacji, bo to jest tak, że dzieci w wieku już szkolnym bardzo często korzystają z sztucznej inteligencji, z tych dóbr internetu, które nie do końca mogą być dla nich bezpieczne. Tak, słuszna uwaga. Słuchaj, sprawa wygląda tak. Dzisiejsze dzieci bardzo łatwo ogarniają, jak użyć sztuczną inteligencję, na przykład do wygenerowania sztucznego filmu deepfake'a, czy o zgroza dużo gorszych rzeczy. Natomiast nie potrafią zrobić tabelki w Excelu. Właśnie, tak, to też zauważyłem. Ponieważ uczymy się dużo chętniej tego, co nas interesuje. Dlatego na przykład w ramach zajęć, które organizujemy w ramach cyfrowego skautu, staramy się inaczej podejść do edukacji. Nie chcemy, żeby edukacja wyglądała tak jak w szkole, czyli musisz się nauczyć zrobić tabelkę, bo to dziecko nie chce tej tabelki zrobić. A więc na przykład bawimy się czy gramy.
tak, dla młodszych dzieci na przykład takie zajęcia, które nazywają się poducha, które mają na celu rysowanie, zabawę, śmiech, trochę ruchu. Natomiast dla starszych na przykład zajęcia z wykorzystaniem technologii VR. Dzieci same chcą się tego tematu uczyć. No tak, i tutaj jeżeli mamy chęć, jeżeli widzimy, że jest coś interesującego, no to w tym momencie mamy tą chęć zdobywania wiedzy. Natomiast takie może trochę przewrotne pytanie, jak rodzic, jak opiekun może o dziecko zadbać, bo to jest, mam wrażenie, problem tego rodzaju, że to rodzice nie mają świadomości. I tutaj ta edukacja powinna też się rozszerzyć. I teraz tak, jak rodzice powinni reagować, na co zwracać uwagę, w jaki sposób popchnąć to dziecko do uczenia się tego, czego powinno się uczyć. No, to jest bardzo trudny temat, ale jako rodzice musimy zauważyć jedną rzecz. Jeżeli powiemy dziecku, żeby coś robiło, to on tego robić nie będzie. No tak. Ale jeżeli powiemy dziecku, że ma czegoś nie robić, to tym bardziej nas To nie tym posłucha. bardziej tak, będzie chciało robić. Zwróćmy uwagę, wracamy z pracy, siadamy na kanapie i wyciągamy telefon. Skrolujemy media społecznościowe, czytamy jakieś artykuły, siedzimy albo pracujemy. Jeszcze jakąś pracę mamy do wykonania, używamy do tego telefonu. Podchodzi do nas dziecko i mówi, zagrasz ze mną? Za chwilę. Za chwilę. Za chwilę. Nie mam czasu, bo mam ważną rzecz w ręku, telefon. Dla niego staje się to dokładnie to samo. Ten telefon jest tak samo ważny jak dla nas. To, ja wiem, my mamy wytłumaczenie. Przecież my musimy pracę zrobić. Ja muszę komuś odpisać. To jest bardzo ważne. Dziecko też ma ważne. On musi zdobyć robuxy albo Tak. zdobyć jakiś kolejny level w jakiejś innej grze, czy dokończyć jakiś odcinek bajki czy serialu. A więc to oczywiście ten poziom świadomości tego, co jest ważne, jest inny. Tak? Więc co innego jest ważne dla nas, co innego jest ważne dla dziecka. Natomiast podejście samo, dziecko nas obserwuje. A teraz sytuacja, kiedy byśmy my odłożyli ten telefon i wzięli, no dobrze, włącz tą konsolę czy tego laptopa, nawet patrzymy nadal ekran, nadal bodźce, ale zróbmy to razem. Po pierwsze, rodzic będzie wiedział, z jakich atrakcji dziecko korzysta, jakich znajomych ma w cyfrowym świecie, będzie mogło uczestniczyć, będzie ten rodzic mógł uczestniczyć z nim. Wiadomo, że nie spędzi tyle godzin, tyle czasu, ale starajmy się ten czas wygospodarować. Nie traktujmy wymówki, patrzenie w inny ekran. No, to jest jedna strona medalu. Z drugiej strony ja uważam, że mogą być problemy natury takiej nie tyle wychowawczej, ile poznania tego, co jest zagrożeniem dla dziecka w świecie internetu. Mam wrażenie, że bardzo dużo osób ma problem z rozpoznaniem, co jest tym, co może zaszkodzić dziecku, a co jest dobre i z czym może mieć, powinno mieć do czynienia. I taki przykład właśnie tych wygenerowania deepfake'ów, coś, co jest w obecnych czasach bardzo niebezpieczne, ale również sprzedawanie swojej tożsamości, sprzedaż tego, czym możemy sobie coś kupić, bądź dostać jakieś dodatkowe coiny w jakichś grach typu podam adres e-mail, zapiszę się na newslettera, wypełnię jakąś ankietę. Czy nie uważasz, że właśnie to rodzice powinni wiedzieć, co jest dobre, a co nie i jakie za tym idą zagrożenia? Też dużym problemem jest to, że żyjemy w czasach, kiedy ta technologia nas otacza z każdej strony. Zewsząd. Mhm. Tak, mamy telefony komórkowe, które są podpięte do tego cyfrowego świata 24 godziny na dobę. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe w podstawowych produktach, które używamy na co dzień, występuje Nawet w lodówkach. nawet w lodówkach. Tak, a więc wie, jak często zamawiać mleko, bo wie, ile tego mleka spożywamy. To wszystko kosztuje nasze dane osobowe oczywiście, Dokładnie. kosztuje dane najczęściej behawioralne i jest wymaganie takie, że my powinniśmy to wiedzieć. Teraz skąd? No przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że my jako dorośli
no nie dostaliśmy zezwolenia na zaprzestanie edukacji. Tak, Żyjemy w czasach, gdzie ta edukacja jest cały czas. cały czas. Jeżeli przestajemy uczyć się w jakimś określonym wieku, czy to będzie 30, 40, 50 lat, to my podejmujemy decyzję, że teraz świat dzieje się już bez naszej wiedzy i ingerencji. Że to już puszczamy go i ja już nie mam na to wpływu. Więc nie możemy być tym przykładem postępowania dla swojego dziecka, bo my tego nie ogarniamy. Tak, to się zgadza. A jeżeli chcemy ogarniać, to się musimy też uczyć. Przecież sami zatrudniacie olbrzymią liczbę pracowników. Tak? Zgadza się. I uczycie, czym są dane osobowe, jak je chronić, jak podchodzić do tych danych osobowych. I jak spojrzymy, to praktycznie w każdym zakładzie pracy tego typu chociażby awarenessowe szkolenia czy onboardingowe powinny być lub są. Dane należy chronić. No, piękne hasło. Tak co to znaczy? Przecież wszyscy chronimy. Jak najbardziej. Ale jeżeli nagle powiem, idziesz do banku, dajesz swój dowód, tam wykonujemy go skan, a następnie ten skan znajdujesz na stronie internetowej tego banku, albo swój wyciąg z konta na śmietniku obok tego banku, to jesteś zapewne niezadowolony z tego, prawda? Delikatnie mówiąc, Od razu pytasz się, gdzie składa się tą skargę do tego UODO, prawda? Jakie konsekwencje, gdzie tu pozew złożyć. No ale zaraz, odwróćmy to. To ty jesteś tym pracownikiem, który skopiował ten dowód i wrzucił na stronę internetową. Ty jesteś tym, co te wyciągi zamiast do niszczarki wyniósł na śmietnik. dokładnie tak. Co to jest ochrona danych osobowych? To jest właśnie to myślenie w kategorii, a jeżeli to moje dane. Znowuż wracając do tego poziomu dzieci, jak ich spróbować przekonać, że to, co wrzucają w internet, w social media, jest złe, bo ciężko jest dziecku wyobrazić sobie, że jego dane mogą być użyte do niecnych celów. Przede wszystkim uczmy tego, że zachowanie anonimowości w sieci jest ogólnie bardzo ciężkie. Jest bardzo trudne i jest to taki trochę Yeti. Każdy słyszał, nikt nie widział. Tak. A więc tego też musimy dzieciaki nauczyć, żeby też tak to rozumiały. I jak to znowu zrobić? Znowu poznawczo i pokazując. Sami bądźmy przykładem, jako rodzic. Usiądźmy z dzieckiem, bądźmy przy tym zakładaniu konta. Wiesz, jak wiele osób robi karygodne błędy pod kątem konfiguracji urządzeń, czy kont w mediach społecznościowych, czy w grach. Jak jest, tato, mamo, dostałem telefon, ale tu trzeba się zalogować. Datę trzeba podać. Jaką podać? No to wpisz coś tak, żebyś miał 18 lat. Bo jest łatwiejsza konfiguracja. Łatwiejsza konfiguracja. Dalej, wszystko działa. Znowu, tak odstawiamy, dziecko nie przeszkadza mi wtedy, tak? Mam ten spokój, mam tą chwilę odpoczynku, bo przecież kupiłem mu ten telefon na gwiazdkę, komunię czy urodziny, a teraz jeszcze muszę konfigurować jakieś rzeczy, połączyć konto Apple czy Google z moim urządzeniem. Po co mi to? Za każdym razem akceptować jego Decyzje, wybory, żeby mógł zainstalować aplikację, bądź nie mógł zainstalować aplikacji, a tak to mamy po prostu z głowy. Tak, no horror po prostu. Tylko A później teraz dziwimy się, że nie wiemy, co to dziecko zainstalowało. Później okazuje się, że dowiadujemy się od innego rodzica czy ze szkoły, że na przykład używało jakąś aplikację, której nie powinno. Przykład tych uczniów ze szkoły podstawowej w Warszawie, tak? I tego zdjęcia z wykorzystaniem technologii Deep Nude, czyli zmodyfikowania zdjęcia koleżanki, to jest podstawówka. to jest podstawówka, dokładnie. Tak, Tutaj i mówimy o podstawówce. Modyfikacja zdjęcia, żeby to zdjęcie było nago. Przecież to jest katastrofa. Teraz jak z takiej technologii korzystać? Przecież ten dzieciak nie mógłby przy dobrze skonfigurowanym urządzeniu w ogóle takiej aplikacji zainstalować na telefonie, a już nie mówiąc o tym, że znaleźć ją gdzieś za pomocą wyszukiwarki internetowej, jeżeli mamy filtrowanie treści według wieku. A to są rzeczy, które są domyślnie po prostu włączone. I po co dawać pomysły, żeby... Ja mówię, dzieciaki to ogarniają mega szybko. One znajdą. Tak. Rodzic nie wie, co to Tor? Nie martw się, zapytaj się swojego dzieciaka. On wie, na czym polega sieć cebulowa i znajdzie ukryte strony internetowe.
ale to od ciebie zależy, czy on z tej sieci będzie mógł korzystać. My już jesteśmy w tym wieku, że, no bo mamy swoje dzieci, jesteśmy w tym wieku, że wyrastaliśmy jeszcze w świecie takim analogowym z początkiem świata cyfrowego. Dzieci, które są już, które się urodziły, gdzie praktycznie Wi-Fi było podłączone, one w tym żyją. To jest absolutnie pełnoprawne pokolenie cyfrowe. I teraz nie można znowuż zakazać im tego, no bo sam zakaz nie spowoduje ich rozwoju. One muszą w tym być. Albo będzie z jednej strony wykluczenie społeczne, bo inne dzieci mają dostęp, a one nie. I teraz gdzie znaleźć ten balans? To jest pytanie. Słuchajcie, no generalnie to zarówno ty jako rodzic, jak i pewnie oglądający nas, zastanawiają się właśnie, czy wszystko blokować i zakazywać, ale my nie musimy w ogóle, słuchajcie, tego sami wymyślać. Przede wszystkim urządzenia, które dzieciom dajemy, ten telefon komórkowy, te ustawienia kont w większości rosną z wiekiem. Mamy oznaczenia PG dotyczące gier, które są właściwe, które niewłaściwe, i tak samo aplikacji. Wystarczy po prostu tą technologię właściwie udostępnić młodzieży, dzieciom i z nimi w tym świecie być. Pokazać te dobre wzorce, pokazać jak sami z tego korzystamy. Gdzie się dzieci uczą hejtu? No przecież nie w internecie sami. No nie. To... Uczą się od dorosłych. To nie jest tak, że dziecko zaczęło hejtować, ono wymyśliło hejt. To widzą, jak na grupach społecznościowych do siebie piszą dorośli. I to my jesteśmy tym negatywnym wzorcem, więc nie możemy oczekiwać, że dzieci będą będą mądrzejsze od nas, no bo od kogo mają się nauczyć? One tak są sprytne, one tak mają tą wiedzę pod kątem bezpieczeństwa i technologii bezpieczeństwa. Jak zapytamy się, weźmiemy salę dorosłych, niezwiązanych z branżą i zapytamy się, czym jest klucz sprzętowy, nie będą wiedzieli. No nie sądzę, żeby tutaj Czym była jest wiedza. multi-factor authentication? Samo. A młodzież? Bez problemu, ponieważ już dorasta, tak jak powiedziałeś, tej technologii, dotyka. Natomiast musimy też pamiętać, że ten ślad cyfrowy idzie z nimi szybciej niż oni są na tym świecie. Zobaczmy zdjęcia rodziców wrzucających test ciążowy. Tak? Tak. Później USG dziecka. Później jest wiele szpitali w Polsce, co praktykuje robienie zdjęć matkom z dziećmi zaraz po urodzeniu. Tak? Oczywiście młodzi rodzice są zachwyceni tym pomysłem. To ląduje wszystko w mediach społecznościowych. To dziecko trafia następnie pod opiekę babci, która jest bardzo zachwycona, że ma wnuczęta, tak, jedno wiele, i też robi zdjęcia, chwali się na swoim medium społecznościowym tym swoim wnuczką, tak. pokazując, jak pięknie rośnie, jak pięknie je kaszkę i takie tego typu rzeczy. To dziecko trafia później do żłobka. W tym żłobku ma robione zdjęcia, jest podpisywane z imienia, nazwiska, wizerunkiem wszędzie. Później w przedszkolu to samo, w szkole podstawowej to samo, w liceum to samo. Ono w liceum zaczyna patrzeć, że to jest generalnie coś nie tak. Na zdjęciach zaczyna zasłaniać swoją twarz. Może nie chce, może nie czuje się komfortowo, że cały internet jest obklejony twarzą tego dziecka. I nagle, mając 18 lat, przystępując do matury, mówi tak: ja chciałabym być anonimowa w sieci. Już się nie da. Dobry żart, prawda? Już się nie da, już po prostu jest zdecydowanie za późno. Już ktoś decyzję podjął za nas. A więc musimy też pamiętać o tym, że my jako dorośli jesteśmy tym wzorcem. Ja oczywiście wiem, że jest takie są czasy. Ja zdjęć z przedszkola to może mam ze 2. Natomiast teraz takie czasy są, że chcemy mieć tych pamiątek. Rodzice robią wycieczki do gabinetów dyrektorów szkół, jeżeli szkoła wpada na pomysł, żeby nie publikować zdjęć. I naciskają. Dlaczego? Przecież to nie jest dobry pomysł, my chcemy widzieć, jak dziecko bawiło się na wycieczce szkolnej. Argumentacja, teraz mam tutaj ten złoty środek, o którym wspomniałeś, który jest bardzo ciężki.
Dlatego wszystko w całej tematyce ochrony danych osobowych to jest logiczne myślenie i podejmowanie takich decyzji racjonalnych. Czy naprawdę z wycieczki szkolnej to my musimy wrzucić 40 zdjęć? I na portale społecznościowe, do których mają dostęp wszyscy. No Dokładnie. i tutaj znowuż zataczamy koło, bo z jednej strony chcemy edukować dzieci, ale tak naprawdę chyba większym wyzwaniem jest edukacja tych dorosłych, żeby ci dorośli mieli świadomość, czym są te dane, czym jest ta wartość, którą tak de facto obracają. No i teraz pytanie, jak to fizycznie przeprowadzać skuteczne szkolenia u dorosłych? Wiesz, to jest właśnie to, co było pierwsze, jajko czy kura. Tak? Dokładnie. I teraz kogo jest- uczyć? Czy ci dorośli to już na nich za późno? Zajmijmy się dziećmi. Tylko, że wiesz, ja widzę z samych działań w ramach projektu Cyfrowy Scout, że my te dzieci nie jesteśmy w stanie przeszkolić wszystkie. My nie jesteśmy w stanie do każdej szkoły dotrzeć. To jest w ogóle nierealne. Nie ma nawet tylu specjalistów z naszej branży. Tak jakbyśmy angażowali wszystkich inspektorów ochrony danych w Polsce, nie byliby w stanie przeszkolić wszystkich dzieci. A więc to taka troszkę walka z wiatrakami, można by powiedzieć, no ale zawsze tymi Don Quixotami chcieliśmy Trzeba być. być, tak. Tak. Co do dorosłych jest łatwiej, bo zwróć uwagę na to, że administratorzy danych mają obowiązek utrzymywania właściwej wiedzy swojego personelu. Wśród swojego personelu, dokładnie tak. Więc dobrze skonstruowany awareness, świadomość firm, świadomość zarządów, właścicieli tych firm, to jest pierwsza rzecz. Tak? A więc jak oni będą wiedzieli, że muszą swoich pracowników szkolić i teraz jak ich szkolić, żeby to miało wymierny skutek? No przede wszystkim uczmy ich, jak żyć w domu. Mamy dobrodziejstwa technologii, trzeba z nich korzystać. Tak jak czy te szkolenia robimy w formie stacjonarnej, learningowej, czy zdalnej, narzędzia są spoko, jeżeli mamy plan na te szkolenia. Bo jeżeli naszym podejściem pod kątem edukacji personelu jest jedynie, tak jak powiedziałeś, odklikanie czegoś, albo moje ulubione, w załączniku przesyłam politykę ochrony danych osobowych, proszę się zapoznać. Ja zawsze podziwiam tych pracowników, co siedzą w domu i czytają tę politykę ochrony danych osobowych. No i ja chciałbym takich spotkać. Wiesz, jak spotkasz, daj mi znać, też chętnie się przedstawię. No a więc jeżeli chodzi o edukację, ona przede wszystkim musi być wielowymiarowa i najlepiej, żeby była wykonywana w sposób ciągły i taki przemyślany. A więc jeżeli masz praktykę na przykład szkoleń e-learningowych, fajnie, ale uzupełnił ją o na przykład jakieś szkolenie na żywo, bo do części pracowników dużo lepiej będą szkolenia e-learningowe docierać, bo są introwertykami, nie lubią, nie odezwą się, a tak to dopytają sobie, doszukają się gdzieś w internecie, w tych materiałach, które udostępnisz, czy właśnie za pomocą tego e-learningu się skupią, wysłuchają, ale są tacy, do których w ogóle to nie trafi, bo będą na zasadzie takiej odklikania. A więc przede wszystkim szkolenia w mojej ocenie powinny być czymś ciągłym i przemyślanym. I przemyślanym, tak. No, w swojej wieloletniej praktyce też widzę, że jeżeli znajdzie się podczas szkolenia osoba, która jest zainteresowana i zadaje pytania, zdecydowanie łatwiej grupie się otworzyć. Ona tak de facto ciągnie tą grupę, mimo że to będzie jedna osoba. I nawet jeśli inni powiedzą, o matka znowu się odzywa, jejkuś, mam go dosyć, nie wyjdziemy stąd, bo znowu ma jakieś pytania. Tak, bo miała być godzina. Miała być godzina, już się zrobiło półtorej, tylko że tego typu szkolenia zapadają w pamięci. Ja generalnie ten przykład, który Ci powiedziałem od narodzenia aż po grób, tak co powiedzieliśmy sobie o cyfrowym śladzie, przedstawiam tak lekko od, nie wiem, 8 powiedzmy, może 9 lat na szkoleniach. No tak wtedy powiedzmy gdzieś zauważyłem, że to boom dotyczące mediów społecznościowych jest aż tak widoczne. A zobacz, kiedy to w opinii publicznej zostało podniesione. Tylko w momencie, kiedy coś się wydarzyło takiego, że prezes UODO zabrał głos.
Tak, zabrał głos prezes UODO i zobacz, jak mocno interweniował. Tak. Bo to nie było na takiej zasadzie, że on tylko powiedział tak nieładnie, tak, albo zrobi jakąś kontrolę, czy nałoży karę administracyjną, tylko tutaj była nieustępliwość prezesa. Gdyby prezes UODO złożył tutaj zawiadomienie do prokuratury, byłoby umorzone i temat by się zamknął, to byśmy Też by nie było w tematu. ogóle nie mieli tego tematu na tapecie. Kilkukrotna interwencja, aż w końcu interwencja u prokuratora generalnego dopiero spowodowała, że ten temat tak wszedł na tapetę, ale zobaczmy, że my mówimy o czymś, co się dzieje już od 10 lat. Tak. Odkąd tak de facto do szerokiego stosowania weszła sztuczna inteligencja i tych narzędzi, te narzędzia przede wszystkim są bardzo łatwe do zdobycia. Tak, Nie trzeba- dzisiaj to one są dostępne wszędzie. Wszędzie. A zakres informacji, które są w tej sieci dostępne, są gigantyczne. Tak. To przecież to wszystko mamy. Mamy zdjęcia, nagrania z różnych portali, stron internetowych, a więc to nie jest jakaś rocket science zdobyć te dane. Natomiast musimy wiedzieć o tym, że działania nie mogą być tylko na takiej zasadzie, że trzeba ukarać pojedynczego sprawcę, tylko te działania muszą być odgórne, systemowe i za przykładem. Jeżeli nie będziemy mieli podejścia na takiej zasadzie, że pewne zachowania społeczne będą totalnie nieakceptowalne i może nawet zakazane prawnie, to nie doprowadzimy nigdy do sytuacji, że sami rodzice nagle wpadną na pomysł, żeby dawać telefon komórkowy dziecku w wieku 13 lat. Przecież to jest abstrakcja jakaś. Znowu będzie wykluczenie, no bo Oczywiście, że tak. Przecież nie mają. każdy w szkole ma. Tak. Mają swoje grupy społecznościowe. I co z tego, że platformom zakażemy, że mają akceptować regulaminy? Przecież to jest ściemnianie o wieku. Nie ma skutecznych metod tutaj tych weryfikacji wieku. A więc tak naprawdę nie możemy oczekiwać, że podejście będzie na tylko takiej zasadzie, że nie wolno. Fajnie, nie wolno to już od lat. Ale masz. Ale masz. Jest takie stare powiedzenie, że jak czegoś nie wolno, ale się bardzo chce, to można. To można. No więc tak to wygląda. I tak samo wygląda z tym telefonem w ręku. Przecież nie oszukujmy się, nie ma chyba w Polsce 12-latka, który nie ma telefonu komórkowego. Ja gdzieś słyszałem, czytałem o takiej statystyce, że na 38 milionów Polaków, mniej więcej, jest 42 miliony zarejestrowanych numerów telefonów. No to też pokazuje, że praktycznie każdy jeden osobnik w Polsce, począwszy od noworodka, ma telefon komórkowy, więc to jest z jednej strony fajne, bo jest kontakt z dzieckiem, tym to tłumaczymy zazwyczaj, tak, że dajemy ten telefon w wieku lat nawet i 6-7 dziecku po to, żeby mieć z nim kontakt. Tylko, Pewnie żeby to tak. był tylko kontakt, to okej. Dużym problemem jest to, że dajemy mu Swobodę. olbrzymie urządzenie, które my jako dzieciaki w wieku nie wiedzieliśmy, że coś takiego może kiedykolwiek istnieć. Tak. To urządzenie ma gigantyczny dostęp do technologii, do wiedzy, w olbrzymiej prędkości przetwarza informacje i pozwala zapoznać się z tak gigantycznym zakresem też tej niedobrej wiedzy, że to jest wręcz przerażające. No i dajemy to tak swobodnie. Tak jak, kody do bomby atomowej. No, mocno powiedziane, ale Jeżeli nie wytłumaczymy, jeżeli czym nie to jest, wytłumaczymy, czym to jest, to tak nie damy to odpowiednich ram, jak używać, to de facto tym to jest. to jest. Dajemy dziecku puszkę Pandory i zastanawiamy się, czy otworzy. Otworzy. Nie uważam, że podejście na takiej zasadzie, że całkowite zakazanie technologii jest właściwe, bo to nie jest właściwe. My nie będziemy w stanie tego ani prawnie egzekwować. I widzimy już to po innych państwach, gdzie oczywiście jest weryfikacja wieku, jest to wdrożona technologia ochrony dzieci, żeby nie fałszowały wiek, a nagle dzieci się okazuje, że wiedzą lepiej niż politycy, czym jest VPN. I jak taką weryfikację Jak to obejść. łatwo obejść, prawda?
Dalej, przecież co za problem, że rodzic zarejestruje takie urządzenie na swój, nie wiem, dowód, na swojego m-obywatela, na swoje inne dane. A z reguły tak jest, że się nie rejestruje na dziecko, tylko to rodzic ma w swoim pakiecie Tak, urządzeń. numer karty SIM chociażby. Numer Dokładnie. karty SIM, dokładnie. Przecież to nie jest numer karty SIM dziecka, tak? To jest numer karty SIM rodzica. I tak samo, jeżeli wprowadzimy tak restrykcyjne tutaj regulacje prawne, jak to, już nie będę mówił z nazw państwa, ale są dwa takie spektakularne działania w dwóch państwach na świecie, które miały zastopować właśnie wykorzystywanie urządzeń typu telefony, typu smartfony dla dzieci poniżej 13 roku życia, co się okazało tak naprawdę tym, że no, znowu ten, który nie będzie potrafił obejść, będzie pośmiewiskiem, bo on nie ma. Więc raczej pokażmy to, że ta technologia jest fajna, że ona jest okej, tak? Że powinniśmy ją używać, ale z głową. Każmy rodzicom konfigurować właściwie, tak? Pozwólmy na korzystanie z tych urządzeń, ale niech te urządzenia obowiązkiem rodzica będzie zarejestrowanie pod swoim loginem, pod swoim kontem w typu w iPhone'ie czy w Androidzie, żeby to nie było samowolne wykorzystywanie tego urządzenia przez dziecko. Co do wykorzystywania telefonu w szkole, no ja tu akurat jestem za tym jednak, żeby to było rygorystyczny zakaz, ponieważ inaczej to samo rozpraszanie tego, że to dziecko ma ten telefon gdzieś przy sobie, jest tak interesujące, jest tak ciekawe, żeby co chwilę zerknąć, zresztą jesteśmy dorośli. Postarajmy się z telefonem komórkowym w kieszeni przesiedzieć przy stole 2 godziny i go nie wyciągnąć. Kto się odważy? Jest to wyzwanie, jak najbardziej tak. Zamykając klaurą tą naszą rozmowę, tak naprawdę bardzo istotna jest edukacja od samego początku, ale również tych dorosłych, patrząc z punktu widzenia firm, w których pracujemy, czyli pracowników. Jeżeli każdy na każdym etapie będzie świadomy, to wydaje mi się, że będziemy bezpieczniejsi i w tym czasie, a jesteśmy w okresie Światowego Dnia Dziecka, przekażmy tym dzieciom najlepsze życzenia i tego, aby czuły się bezpieczne, aby właśnie czuły się bezpieczne w cyfrowym świecie, mając naszą świadomość tego, jak mają się w tym świecie poruszać. Przede wszystkim chciałbym, żeby tak naprawdę każdy podmiot, który ma wpływ na bezpieczeństwo, zdał sobie z tego sprawę. Jeżeli jesteś pracodawcą, jeżeli jesteś kierownikiem jakiejś jednostki publicznej, prezesem firmy, członkiem zarządu w jakiejś firmie, pamiętaj o tym, że masz wpływ na to, jak twój personel wraca do domu i żyje. Czy dobrostan cyfrowy jest istotny? Tak. Jest to element wyższej dojrzałości organizacji, to prawda, żeby zauważyć tą potrzebę inną niż 8-16, że jeżeli poświęcisz tutaj jeden z tych elementów edukacyjnych na to, żeby przedstawić tym właśnie swoim pracownikom, którzy są bądź będą rodzicami, jak bezpiecznie używać urządzeń elektronicznych, jak założyć konto takiemu dziecku z wykorzystaniem właśnie kontroli rodzicielskiej i nie po to, broń Boże, żeby czytać wiadomości, podsłuchiwać czy kontrolować dziecko, bo to nie jest dobra droga. Jak widzę nieraz reklamy takich rozwiązań do zainstalowania dziecku na telefon, to aż się załamuje. Nie. Kontrola rodzicielska ma na celu autoryzację tego, czego możesz jako rodzic nie być pewien, że twoje dziecko chce zrobić. Więc po to jest. Bo ty możesz powiedzieć, ok, wyrażam zgodę, żeby zainstalował sobie tego, nie wiem, tam Facebooka, tak? Czy jakieś inne narzędzie. Albo jakiś komunikator, żeby wykorzystywał. Ale ty masz tą świadomość. A ja nieraz rozmawiam z takimi rodzicami, oni mówią, co? Mój Jasio jest w jakiejś grupie na Messengerze, na Discordzie? A co to jest Discord? A co to jest Discord? Tak, i to w pewnych momentach to jest zaskoczenie, że dzieci uczą rodziców tego, z czego korzystają, a świat gier cyfrowych
no to jest tak de facto temat na zupełnie inny odcinek i dużo większą rozmowę. Tak, a więc skupmy się na tym, żeby zadbać o swoje podwórko, a świat będzie lepszy. Dziękuję pięknie za wywiad. Była to bardzo miła i pouczająca rozmowa, zarówno dla mnie, jak na pewno też dla widzów. Państwa zachęcam do komentowania na kanale. Także miło było Dzięki, spotkać Ciebie tutaj w studiu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.